Cześć! Dziś witam Was serdecznie z Norymbergi, drugiego co do wielkości miasta Bawarii. Największym miastem Bawarii jest Monachium. Zanim opowiem Wam więcej, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dania mi łapki w górę i idziemy! Przechodzimy przez fosę. I wchodzimy do przeuroczej części miasta. Z dwóch stron są bramy. Jedna przed nami, przed jedną przeszliśmy. Zamykane na noc. Można tu zjeść. Kupić pamiątki. Trzecia brama z tego uroczego miejsca. A tu wychodzimy wprost na Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pięknie przeszklony budynek, otwarte w 2000 roku. Możemy zobaczyć, jaka jest aktualna wystawa czasowa. O, przez aparat za dużo się odbija. Można liznąć trochę sztuki, nie wchodząc do środka. Spróbuję jeszcze raz. No cóż, kontrast jest za silny. Ładnie odbijają się budynki, które są za nami, ale obrazów nie zobaczymy. Widać je bardzo ładnie wieczorem, gdyż wszystko jest podświetlone. Sale są podświetlone od środka i to daje bardzo dobry efekt. Norymberga liczy około 600 000 mieszkańców.
czyli mniej więcej tyle co Wrocław, Gdańsk czy Poznań. Posiada 3 linie metra, czyli tyle co nasza stolica, Warszawa. Miasto jest zbyt duże, żeby pokazać je w całości w ciągu jednego dnia, dlatego przejdźmy się dzisiaj głównie po Starym Mieście. Jesteśmy teraz na placu przed niemieckim, germańskim Muzeum Narodowym. Jest niedziela, więc ten placyk wydaje się pusty. Przed częścią muzeum znajduje się interaktywna droga. Wypełniona wodą. Germańskie Muzeum Narodowe. Nie jest to obecnie główne wejście. Do głównego wejścia pójdziemy za chwilę. Prawa. Rights. Nel caso che hai visto, cioè, Główne wejście do muzeum. Bardzo nowoczesne i przestronne.
Za mną i przede mną droga praw człowieka. Straße der Menschenrechte. Plenerowa instalacja pomnikowa w centrum miasta. Autorem jest izraelski artysta Dani Karawan. Droga została otwarta w 1993 roku. Na poszczególnych słupach wyryto kolejno inskrypcje z 30 artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, każdorazowo w języku niemieckim i w innym z 30 wybranych języków. Artykuł 21. W ostatniej linijce napisane jest, że dąb, który przed chwilą widzieliście, reprezentuje wszystkie inne języki poza tymi 30, które zostały użyte na kolumnach. Artykuł 6, wykuty w języku polskim. Każdy ma prawo być wszędzie uznanym jako podmiot prawa. Wie lange schiebst du das jetzt schon vor dir her? Mit mir kannst du. Po prawej stronie główny portal Lorenzkirche, kościoła świętego Lorenza, a w oddali przed nami zamek. Przed nami jedna z dwóch głównych ulic handlowych. Schodzimy z bok na chwilę z głównego deptaku, aby zajrzeć w jedną z pozornie nieistotnych uliczek. Ta pozornie nieistotna uliczka nazywa się Adlerstrasse. Po przejściu może 20-30 metrów ukazuje nam się piękna kolumna, a za kolumną piękny widok na zamek. Jesteśmy teraz na platformie widokowej pod kolumną. Stąd mamy przepiękny widok na zamek, który składa się z 3 części. Zamku Cesarskiego, Zamku Burgrabiego i Zamku Miejskiego. Ale najpiękniejszy widok rozciąga się z platformy widokowej pod zamkiem. Mianowicie widać stamtąd całą Norymbergę. Idę sobie zamówić kawę. Zdecydowałam usiąść się na murku, bo jak widać za mną wszystkie miejsca w kawiarni są zajęte.
Krótka chwila relaksu i ruszamy dalej. Przed nami Szpital Świętego Ducha. Popularne miejsce do fotografowania się z powodu walorów widokowych o każdej porze dnia, a także wieczorem. A tą drogą na wprost wejdziemy zaraz na rynek główny. Wchodzimy na rynek główny, na Hauptmarkt. Torniamo a vedere la strada principale prima che passa. Kościół Maryi Panny, Frauenkirche. A te dwie wieże to Kościół Świętego Sebalda. Przed nami Schönebrunnen. Fontanna w stylu gotyckim. Das war jetzt das 57. Mal. Ich weiß nicht, das Przy rynku staromiejskim, oprócz gotyckiej fontanny, znajdują się dwie gotyckie świątynie. Kościół Świętego Sebalda, w którym znajdują się także rzeźby Wita Stwosza i kościół Najświętszej Maryi Panny, tak zwany Frauenkirche. Bergziegen. Mittlerweile Klacks. Można być zaskoczonym, ale po tej samej przestrzeni, po której tak licznie chodzą ludzie, jeżdżą także autobusy miejskie. To jest historyczny budynek ratusza.
Mijając ratusz, po prawej stronie idąc w stronę zamku, warto skręcić w lewą stronę, gdyż znajduje się tam pomnik Albrechta Dürera. Krucyfiks wita stwórza. W oddali pomnik Albrechta Dürera. Albrecht Dürer, słynny malarz i grafik. Jesteśmy na ulicy Bergstrasse. Oprócz pięknej architektury i drogowskazu do domu Albrechta Dürera znajduje się piękna baszta i ciekawe miejsce spotkań. Gdzie młodzi ludzie siadają na druku i rozkoszują się złocistym trunkiem. Bawarskim piwem. Przed nami dom Albrechta Dürera. I jeszcze jedno spojrzenie na to magiczne miejsce pełne życia. W domu Albrechta Dürera znajduje się muzeum. Vis-a-vis domu Albrechta Dürera można kupić niezliczone pamiątki z nim związane, plakaty, reprodukcje. Nele mit einem Gefühl auf Spanisch sprichst du bestimmt. Zając. Was würde es denn wieder Stock unterwegs tun? Ja też uległam magii tego miejsca. Takie niewielkie piwo kosztowało mnie 7,80 euro, w czym 3 euro kaucji za szklankę.
normalerweise mit solchen Bahnen. Ta rzeźba, którą z wysiłkiem, ale udało mi się nagrać, inspirowana jest akwarelą Albrechta Dürera przedstawiającą zająca. Chyba najbardziej znaną akwarelą Dürera. A miejsce samo w sobie jest bardzo przyjemne, relaksujące. Można zapomnieć, że jest się w dużym, dość szybkim mieście. Może dlatego, że dzisiaj jest niedziela? Ostatnie spojrzenie na tak zwany Biram. Nazwa, którą usłyszałam od kilku lokalnych Niemców. I już wiem dlaczego. Bir Amut. Przed nami widoczna nazwa miejsca, w którym można kupić to dobre piwo, które wszyscy piją siedząc przy stolikach albo i nawet na bruku. No to wchodzimy na zamek, a w międzyczasie proszę Was o subskrypcję mojego kanału i łapkę w górę. Przed nami mamy zejście na rynek główny, a dokładnie po drugiej stronie jest wejście na zamek. Niedzielne popołudnia zamek jest bardzo chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną. Idziemy dziś główną drogą. Jak się okazuje, to miejsce jest także miejscem do robienia jesiennych zdjęć. Ja, mach mal auf 3. 1, 2, 3.
Wchodząc na zamek, nie mogłam sobie jednak odmówić tej małej przyjemności, żeby nie usiąść pod tym drzewem wśród szumu opadłych już liści i spróbować się nimi pobawić. Atmosfera jest tutaj naprawdę przyjemna. Wszyscy cieszą się ciepłą, miłą jesienią. Za chwilę widzimy się na zamku. Przed nami platforma widokowa, z której zobaczymy panoramę całej Norymbergi. Trudno znaleźć swoje dobre miejsce przy balustradzie. Tak wielką popularnością cieszy się zamkowa platforma widokowa. Esto tiene aquí una colina y... Tuż przed zachodem słońca. Wieżyczka na środku ekranu to wieża telewizyjna. Te dwie wieże to wieże kościoła świętego Separada. Pojedyncza wieża kościoła Lorenza, przynajmniej z tej perspektywy. Wieża biznesowa. Miłe zakończenie dnia, można się napić gorącej czekolady w kubku od grzanego wina. Grzane wino tutaj smakuje inaczej niż nasze polskie. Yeah, I was tempted to pinch the one that I had yesterday. Just across the river. Przed nami Biała Wieża, Weisserturm i fontanna małżeńska, albo inaczej fontanna Hansa Sachsa.
kościele świętej Elżbiety. Jest już za ciemno, żeby cokolwiek pokazać. Jeżeli macie ochotę na wycieczkę po norymberskich kościołach, napiszcie mi w komentarzach. I tak kończymy dzisiejszą wycieczkę po centrum Norymbergi. Jeżeli podobał Wam się film, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. Do zobaczenia na następnej wycieczce. Pa!